Cześć, przejedziemy się dzisiaj do Northampton, tam porozmawiam z instruktorem nauki jazdy na samochody ciężarowe. Zadam mu kilka pytań, jeżeli ktoś się interesuje, planuje zostać kierowcą, także będą wzmianki, jak to zrobić. Myślę, że temat powinien się spodobać. Dla ludzi, którzy robili prawo jazdy w Polsce, jest okazja porównać sobie, jak to wygląda tutaj w UK, a jak to wygląda w Polsce. I tak, żeby skręcić w lewo, skręcasz w prawo. Żeby naczepa poszła w prawo, ty skręcasz w lewo. Natomiast jak naczepa cię za bardzo skręca w prawo, to ty skręcasz w prawo, a jak ona idzie za bardzo w lewo, to ty w lewo. Czyli podsumowując, żeby skręcić naczepą w prawo, skręcasz w lewo, ale jak za bardzo skręca w prawo, to ty skręcasz w prawo. Rozumiesz? Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym przedstawić gościa, a w sumie lepiej będzie, jak gość się sam przedstawi. Nazywa się Marcin. Marcinku, powiedz coś więcej o sobie. Kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz? No dobrze, witam serdecznie, mam na imię Marcin. Zawodowo jestem instruktorem nauki jazdy prawie na wszystkie kategorie. To znaczy prawie na wszystkie, jakich ci brakuje jeszcze? Motocyklu tylko. Z wykształcenia jestem ciastkarzem tak naprawdę. To jestem zawodowo, plus dodatkowo jeszcze jestem technologiem żywności w specjalizacji ciastkarsko-piekarniczej, czyli jak widzisz, nie robię nic związanego z zawodem tak naprawdę na tą chwilę. W międzyczasie po przyjeździe do Anglii zajmowałem się, tak jak chyba wszyscy, pracą na magazynie. To skończyło się dosyć szybko, no bo zostałem instruktorem nauki jazdy. Dobrze, przejdziemy do konkretnych pytań. Śmiało. A jeszcze zanim przejdę do pytań, wiesz, bo miałeś okazję mnie uczyć. Przyjemność. No ja miałem właśnie, ale ja jak tutaj trafiłem, nie trafiłem dlatego, że Polak był i że będzie mi łatwiej, a po prostu zastanawiałem się, dlaczego ja wybrałem tą szkołę akurat tutaj w Northampton, jak mogłem dużo szkół wybrać w pobliżu. Ale z tego co mi wiadomo, ty robiłeś też klas 2 tutaj. Wszystko robiłem tutaj od początku. I dlaczego ja tu trafiłem? Zastanawiałeś się? Nie wiem, z polecenia? Nie, właśnie zrobiłem sobie, że tak powiem, bo taki ukłon do swojej firmy, do pani szefowej, zrobiłem sobie taki research i ta firma miała wasza jedną z lepszych, nie powiem najlepszy, bym kogoś skrzywdził, ale jedną z lepszych zdawalność tutaj. I przynajmniej z tego co mi wiadomo, w roku 2000, ostatnio, teraz mamy w 2023-2022, nic się do tej pory nie zmieniło, w rejonie mamy największą zdawalność. Tak, wiesz co, tu chodzi bardziej o coś takiego, żeby nie dać pretekstu egzaminatorowi, żeby cię punktował na egzaminie, nie? Żeby zawsze pomyśleć jakby, jaki będzie ruch egzaminatora w tym momencie, jaki może być. Co spowodowało, że zostałeś instruktorem akurat? Tak naprawdę to czysty przypadek. Chyba jak w większości rzeczy. Ale czysty przypadek. Jak to się wydarzyło? A w pewnym momencie popołudniowym jakimś wieczorem oglądaliśmy z żoną telewizję. Pojawiła się reklama tak naprawdę w telewizji. Nie pamiętam dokładnie sloganów, coś typu jeśli lubisz jeździć, spędzać czas z ludźmi, tego typu rzeczy, to skontaktuj się z nami. Była to pewna firma, nie wiem czy mam mówić nazwę tej firmy czy nie. Była to firma Red, która właśnie w tym momencie miała reklamę i żona mówi: ty Marcin, ty lubisz jeździć dużo, sprawia ci przyjemność, to może byś spróbował. No i w sumie od tego się zaczęło. Tu cały czas mówię o kategorii B, bo od niej zaczynałem. W ten sposób zaczęła się moja przygoda z byciem instruktorem nauki jazdy. Ale masz rację, już się pewnie zaczynam czuć pewniej dużo. Żeby mnie to nie zgubiło. Prawe lusterko. Żeby mnie to nie zgubiło tylko. Wiesz, nie, ty masz być pewnym siebie, tylko nie możesz być zbyt pewnym siebie. To gubi. O tym mówię właśnie. Może opowiesz nam, jeżeli ktoś by chciał, jak zostać instruktorem w UK. Okej, dobra, nie ma problemu. Jeśli ktoś by chciał zostać instruktorem, powiedzmy na kategorię B, wygląda to w ten sposób, że trzeba zdać B, tak. Ale za chwileczkę nawiążę do C. Trzeba zdać 3 egzaminy, teoretyczny z jazdy i z nauczania. Tu sprawa wygląda troszeczkę trudniej, trzeba przejść tam szkolenia. Natomiast jeśli ktoś chciałby zostać instruktorem na pojazdy ciężarowe, czy też autobusy, to jedyne co musi zrobić, to mieć prawo jazdy na tą kategorię, minimum 3 lata. Rozumiem.
i nie mieć chyba więcej niż 6 punktów karnych, z tego co pamiętam. I tak naprawdę, jeśli znajdzie sobie szkołę, która w tym momencie szuka instruktora, albo kupi sobie ciężarówkę, znajdzie miejsce, to tak naprawdę nie potrzeba żadnych kwalifikacji. Po prostu zdecydowałeś się iść na taki kurs. Jak taki kurs wygląda? Ile trwa? Wiesz co, ogólnie zdobycie mi instruktora nauki jazdy na kategorii B zajęło praktycznie niecały rok. Ze względu, że było to rozbite po prostu zdaniem. Cały czas mówimy B, tak? Cały czas mówimy B. A żeby później zrobić C? Nie musisz robić nic, po prostu musisz zrobić kurs na prawo jazdy. Aha. Czyli musisz, tak jak Ci mówię, musisz mieć daną kategorię C czy C plus E minimum 3 lata. I wtedy możesz już... I wtedy możesz uczyć, tak. Aha, w ten sposób, w ten sposób. Tak, czyli nie ma jakby po prostu egzaminów dodatkowych. I co my mamy? I lecimy, bo wszyscy tutaj nam ładnie zjechali. Myślałem, że zaczniesz śpiewać, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. To zależy. No i co? I but! Lecimy. Ogień na tłoki. To tu już nieraz były dyskusje prowadzone, że nie każdy dobry kierowca będzie dobrym instruktorem, a nie każdy dobry instruktor musi być koniecznie dobrym kierowcą. Mówimy teraz na przykład o pojazdach ciężarowych. Wiesz co, przede wszystkim cierpliwość. Cierpliwość to jest na pewno jedna rzecz. Możliwość powtarzania jednej i tej samej rzeczy w kółko. Okay, bo tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze może być? No, znajomość przepisów to na pewno, bo tutaj nie ma co uciekać. Trzeba znać przepisy, żeby je w stanie być przekazać kolejnym osobom. Na pewno doświadczenie. Żeby kogoś uczyć na pojazdach ciężarowych, trzeba samemu mieć doświadczenie, bo wydaje mi się, że jak ktoś nie ma doświadczenia jazdy pojazdem ciężarowym i chce kogoś uczyć, to troszeczkę to jest takie oszukiwanie. Ale to zaskakujące, nie? Jak w sumie, wiesz, uczymy się jeździć osobówką, nabieramy własnych nawyków, niekoniecznie dobrych, które wcale nam nie przeszkadzają w codziennej jeździe. Wracając tutaj do kabiny, znowu jesteś uczniem, nie? Czyli znowu trzeba No tak. pamiętać o takich teoretycznie oczywistych oczywistościach, nie? Różni się od jazdą osobówką, na pewno. Tak, ale wiesz, chodzi o to, że znowu wchodzisz w etap ucznia, czyli znowu tak jakby, wiesz, z mistrza za kółkiem, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, w aucie, znowu takie rzeczy teoretycznie oczywiste musi się pilnować, nie? Że te 2 ręce na kierownicy, tego typu rzeczy. W sumie ja wiem, jak wygląda proces nauki, ale zapytam, bo może widzów będzie interesowało, jak wygląda taki proces nauki kursanta, który chce zdobyć C i E, powiedzmy. Dobra, czyli od razu na jedyneczkę, tak? Czy... Od razu. Dobra, nie ma problemu. Swego czasu przepisy się troszeczkę zmieniły, więc teraz w obecnym momencie można od razu zrobić sobie CE, czyli tak zwaną jedynkę w slangu, prosto z auta, tak? Czyli nie ma poszczególnie, że trzeba robić C, CE, można od razu przyjść na C. Jak to wygląda u nas? Już tłumaczę. Przede wszystkim dzwonimy do biura, zapisujemy się i przechodzimy na tak zwany assessment, czyli na tym assessmencie, takim sprawdzeniu mamy godzinną przejażdżkę około i na podstawie tej godzinnej przejażdżki instruktor, ja czy ktokolwiek inny w naszej firmie ocenia mniej więcej ile dni będzie dana osoba potrzebowała, żeby z sukcesem ukończyć kurs. Oczywiście zanim ktokolwiek wejdzie do kabiny i może przejechać się ciężarówką, musi mieć tak zwanego provisionala. Do tego, żeby go uzyskać, jest potrzebne najpierw zdanie testów medycznych i wysłanie odpowiednich dokumentów w celu uzyskania właśnie Provisional Driving License. Okej, ale jeszcze musi być zdany test praktyczny. Teoretyczny. Czyli tak, na sam assessment on nie jest konieczny. Okay? Czyli na samo sprawdzenie. Po polsku assessment, co to tak, jest? no czyli taki powiedzmy jakby egzamin wstępny, takie sprawdzenie terenu na przykład. I tego kandydata. Tak. Okay, rozumiem. I dopiero po tym momencie decydujemy, ile dni kursu będzie potrzebne. Oczywiście zanim ktoś przyjdzie na kurs, kursant przyjdzie na kurs, musi mieć zdany egzamin teoretyczny. Ja mam chłopaki. Też tutaj celuj sobie kołami naokoło garba, dobra? Bo ja co chwilę skaczę. Bo mi się, słuchaj, mleko od kawy oddzieli w kubku. Tutaj to jest ukryty ten, znaczy nie ukryty, to jest posterunek policji ten po prawej. O, właśnie ten. I tam przy tym szedzie, jak jest akcja na M1,
to stoi właśnie ta ciężarówka nieoznakowana, co nagrywają kierowców, wiesz? A, to nie wiedziałem. Tutaj bardzo ją często stawiają. Które manewry najbardziej sprawiają kłopoty kursantom? Wiesz co, jeśli mówimy o CE w tym momencie, no to na pewno będzie to cofanie. Jeśli ktoś do tej pory nie cofał z jakąkolwiek tam przyczepką kempingową, tego typu rzeczami, jakąś lawetką na tyle, no to tu są największe, że tak powiem, najbardziej jest pod górkę. Tak? Mamy jakieś tam swoje triki, objaśnienia, wyjaśnienia, punkty odniesienia, którymi staramy się pomóc, ale po prostu to musi kliknąć. To, jak to mówią, zrób coś Chińczycy, tak? Starzy Chińczycy, zrób coś 50 000 razy, będziesz tym mistrzem. My nie mamy czasu, żeby robić to 50 000 razy, ale po prostu powtarzamy to w kółko, aż w pewnym momencie to zaskakuje. Dobra, słuchaj, dzisiaj zrobimy sobie cofanie z naczepą. I tak, żeby skręcić w lewo, skręcasz w prawo. Żeby naczepa poszła w prawo, ty skręcasz w lewo. Natomiast jak naczepa cię za bardzo skręca w prawo, to ty skręcasz w prawo, a jak ona idzie za bardzo w lewo, to ty w lewo. Czyli podsumowując, żeby skręcić naczepą w prawo, skręcasz w lewo, ale jak za bardzo skręca w prawo, to ty skręcasz w prawo. Rozumiesz? Co czujesz, jak widzisz na drodze swojego ucznia? Wiesz co, no ogólnie radość, wiesz, to jest mój zawód, ale na pewno jest bardzo wdzięcznym zawodem, bo wielokrotnie zmienia się po prostu ludzkie życie. Kilka przykładów. Chłopak pracuje w domu opieki od poniedziałku do niedzieli po 12 godzin i zarabia, powiedzmy, taką najniższą krajową, robi ciężarówkę, robi te swoje godziny, które po prostu ma kontraktowe i zarabia tak naprawdę 2 razy tyle. Spędza, pomimo tego, że dziennie jest 12-13 godzin poza domem, ale ma te weekendy, spędza czas z rodziną, wiesz, poprawia mu się troszeczkę standard życia, więc to na pewno, wiesz, pomaga, mówię, powoduje, że ta praca jest bardziej wdzięczna. Natomiast spotykając kogoś na drodze, no to zawsze jak ktoś rozpoznaje naszą firmę, jakaś tam mignięcie światłami, pomachanie, no to robi się człowiekowi, wiesz, weselej na sercu. Dziękuję. I teraz tak, w momencie, gdy miniesz najbliższe światła, chciałbym, żebyś ustawił się tym razem na prawym pasie. Czyli za światłami prawy pas. Mówię, tu tylko najważniejsze, żeby z naprzeciwka ciężarówka jakaś nie jechała autobus. Z osobówkami powinien się minąć bez problemu. Instruktor daje kluczyki, pokazuje co jest do czego i jedź. No dobra, to tak dla mnie to było tak dziwne. No jak jedź tak wielkie? Po prostu jedź. Były kiedyś jakieś takie sytuacje, że ktoś narobił bidy za pierwszym razem, jak wsiadł w taki pojazd i coś nie wykręcił, skosił, albo coś nie wiem, bardziej danger. Bo to naprawdę to jest duże, może ja to tak dobrałem, ale to duże przeżycie, bo tak, weszłem z osobówki, wsiadłem, ta kabina wielka jakaś taka, teraz to już mała. No i facet mówi, gotowy, jedziemy. A mnie zatkało. Jak to? Aha, jeszcze się pytam, a ma pan hamulec i gaz, tak jak w osobówkach? Nie. Masz prawo jazdy, to masz umieć jeździć. Tak. Boże. Tak, czyli wiesz, sama zasada operowania pojazdem jest Ci doskonale znana, nawet jak przychodzi ktoś z osobówki czy na CE. Tak, tutaj chodzi po prostu o przestawienie się do gabarytu. Nawet podejrzewam, że niektóre osoby, może Ty już nie będziesz pamiętał, ale jak zaczynały się uczyć osobowym, to też był dla nich to duży pojazd, wiesz, wyczucie gabarytu, wyczucie rozmiarów było ciężkie. W pewnym momencie to jest, wiesz, jak nasz organizm. Tak samo do tego się podchodzi przy ciężarówce. Owszem, na początku to zderzenie z rzeczywistością, ogromny pojazd. Pojazd potrafisz prowadzić, kwestia tylko rozmiaru i gabarytu. Wiadomo, że my możemy Ci werbalnie pomóc, nie? Więcej skręć w tą, czy w tą, zatrzym się, bo jesteś zbyt blisko. Oczywiście nie mamy akurat u nas pedałów do kontroli pojazdu, ale dużo słownie idzie opanować człowieka. I wiesz, też wydaje mi się, że na uspokojenie dobrze działa, wiesz, nasz sposób bycia, na żart troszeczkę, na wesoło to wziąć, wtedy ta osoba się rozluźni i już nie ma stresu. No dobrze, ale też są na przykład jak uczniowie przychodzą, to są różne style jazdy. Niektórzy, powiem, na przykład zamulają. Niektórzy mają tendencję, żeby łamać przepisy. Jak sobie radzisz z tym? No, tak jak mówię, no po prostu trzeba walczyć z tymi nawykami, próbować je wyeliminować, zastąpić dobrymi nawykami, żeby ten egzamin był zdany. No, walczę tylko po prostu, no, tak jak mówię, werbalnie, po prostu tłumaczy się, że nie, tak jest źle, tak nie zdasz, okej? Bardzo często, jeśli to nie przemawia, to
element finansowy bardzo pomaga, czyli jak na przykład zwróci się uwagę takiej osobie, słuchaj, jak nie będziesz słuchał, to są twoje pieniądze, ale kolejny egzamin będzie ci kosztował tyle i tyle. Naprawdę to działa. No to było tak jak właśnie ja na tym asesmencie. Na asesmencie ja już miałem na jedynkę asesment, czyli sprawdzenie kursanta. No i jedziemy, proszę jedziemy tu, jedziemy tu. No to ja już wiesz, tak miałem kontakt z ciężarówką. No i obserwuję z daleka światła. Myślę, jest długo zielone. Ja jadę ile mogę, nie? Tyle jadę. I wiem, że ono, akurat jak ja nadjadę, to ono się przemieni. I tak, akurat się przemieniło, pomarańczowe, przejechałem. No. I takie coś. Od asesora mówi, teoretycznie zrobiłeś dobrze, ale my jesteśmy tutaj, żeby cię przygotować na egzamin i obawiam się, żebyś tego nie zdał już. No tak, są takie życiu, wiadomo, są takie momenty w życiu, wiadomo, że jadąc autem zrobimy coś powiedzmy nie tak. Nikt nam tego prawa jazdy w danym momencie nie zabierze, nie? Natomiast na egzaminie jesteśmy cały czas obserwowani. Podejrzewam, że wiele osób, które w tym momencie ma prawo jazdy, nawet na kategorię B, gdyby teraz podeszło do egzaminu, no to pomimo tego, że umiem jeździć, jeżdżą na co dzień do pracy, na zakupy, gdyby teraz podeszło do egzaminu, nieważne jak kategorię, to nie wiadomo, czy on by był zdany, tak? Dobrze. Okej. Na najbliższych światłach w prawo. Dobrze. Zrobiliśmy je tylko raz, okej? Ale zostawię tobie to, zobaczymy co z tego wyjdzie, okej? Dobrze. Jak sobie z tym poradzisz? Chyba pamiętam. Jak będą pytać w wywiadzie, co to za robota, to mogę powiedzieć, cały dzień mi dupę wożą po mieście, nie? Tak. Nic nie muszę robić, nie? Nic. Więc tu pomówię, trzeba wyeliminować te złe nawyki, zastąpić je dobrymi, przetłumaczyć do głowy, że słuchaj, potem sobie tak będziesz jeździł, na razie jeździ i tak, zdasz egzamin, wtedy się nauczysz jeździć. Ale mimo wszystko jeszcze będę dociekał, bo biorę tak sytuacje, jakie mi się zdarzało i przypuszczam, że nie tylko mi. No jadąc tą dużą ciężarówką i ty mówisz po prostu, żeby tu się zmieścić, musisz wyciągnąć i skręcić. No nie zawsze tak jest i nie zdarzyło się, że ktoś przyblokował się, że musiałeś za niego siadać i odwracać sytuację? Nigdy. Czy bierzesz do siebie sobie, na przykład jeżeli twój kursant oblał, albo jeżeli zdał, bierzesz tak już do siebie, czy po prostu... Bo co? Nie, znaczy tak, wiadomo, że jeśli ktoś oblewa i osobę uczyłem, no to też czuję troszeczkę taki zawód, okej? Jest mi przykro, szczególnie gdy wiem, że ta osoba była w stanie to zrobić. Kiedyś bardziej takie rzeczy przeżywałem, wiesz, jak zaczynałem na osobówce, pamiętam, że przychodziłem do domu, przeżywałem to, wiesz, jak komuś nie szło. Wychodziłem z pracy, ale byłem cały czas w pracy. Tak. No, zauważyłem, wiesz, że to negatywnie wpływa na moje życie i bardzo szybko nauczyłem się oddzielać pracę od życia, wiesz, prywatnego. W ogóle? Jest, tylko trzeba bardzo rozsądnie do tego podejść, żeby, wiesz, praca nie weszła nam zbyt bardzo na życie prywatne. Oczywiście w domu nawet pogadać ze znajomymi, tak jak teraz z tobą rozmawiam, czasami też na przykład z kimś opowiadam jakieś dane sytuacje z pracy, ale nie przytłaczają one mojego życia prywatnego, ale do tego musiałem dojść. Bo na początku tak było, szczególnie w momencie, gdy uczyłem na pojazdy osobowe, to była moja działalność i bardziej to jakby przeżywałem. Tutaj, pomimo tego, że pracuję dla kogoś, nadal próbuję podchodzić do każdego kursanta indywidualnie, wiesz, i dawać siebie wszystko, nie? Rozumiem. Słuchaj, no dobra, to teraz odwrotna sytuacja. Czy miałeś takie przypadki, że przyszedł ktoś się uczyć i po paru godzinach, czy po paru chwilach, ty tak sobie myślisz, chłopie, co ty tu robisz? Przecież to jest strata twojego czasu i pieniędzy. Wiesz co? Po to są te asesmenty, te sprawdzenia. Miałem kiedyś taki asesment, przyjechał facet i szukałem po kabinie kamer. Myślałem, że normalnie koledzy w pracy mnie wkręcają. Naprawdę, tak? Naprawdę. Dzwoniłem potem do szefowa i mówię, czy to była jakaś ustawka. Z tego względu, że no nie będę mówił, co facet konkretnie robił na tym asesmencie, ale to były tak abstrakcyjne rzeczy, że nie byłem w stanie to uwierzyć, że facet naprawdę chce zostać kierowcą. Okay? Był kiedyś chłopak, przyszedł z biura, pracował dla jakiejś tam agencji rekrutacyjnej i po 2 dniach sam uznał, że
że to po prostu to nie jest dla niego. Że on chce wrócić za biurko, że jazda ciężarówką nie jest dla niego. I teraz na najbliższych światłach pojedziemy sobie w lewo. Czyli tu trzymam się swojego pasa, dobrze pamiętam? Nie. Dwóch? Zawsze dwa. Zawsze dwa. Tak. Nawet zanim wyjechaliśmy z placu, o tym mówiliśmy. W pierwszym i w następnym. No już nie tak, dojeżdżaj. racja. Czyli jak tam to pamiętasz pierwsze, to pamiętaj, że następne światła tutaj, nieważne gdzie jedziesz, czy w lewo, czy na wprost, czy w prawo, zawsze dwa pasy. Na tym akurat Z jednego się skrzyżowaniu. wyrobiłbym? Wyrobiłbyś się. Jakbyś ładnie wyciągnął do przodu, do studzienki, No. praktycznie do żółtego słupka i wtedy po białej linii wyrobiłbyś. Tylko ja zawsze mówię, po co sobie utrudniać, nie? I teraz dwa pytania w jednym. Czy zdarzyło się kiedyś i czy sprawdzacie to, że ktoś przyszedł, że tak powiem, wczorajszy albo na haju? Nie sprawdzamy tego, ale z tego względu, że nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że musielibyśmy sprawdzać. Okay. A jest jakiś prawny wymóg? Nie ma prawnego wymogu. Oczywiście, gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości, może byśmy bardziej taką osobę obserwowali, wiesz, jak ona reaguje, jak ona się zachowuje, ale wiesz co, wiele razy idzie to poznać sam, wiesz, po zapachu. Nie mieliśmy takiej sytuacji nigdy. Tak, ale upalony? Upalony, wiesz co? Palą fest. Tu palą fest, to prawda, zgadza się, ale wiesz co, nie, nigdy, inaczej, jeśli byłyby sytuacje na drodze, które zagrażają nam, kursantowi, innym dookoła i na przykład podejrzewamy, że ta osoba może być pod jakimiś substancjami, no to podejrzewam, że zawrotka na plac, no i no po prostu sprawdzalibyśmy, co jest grane, nie? Przy lewej, nie? Przy lewej. Przy lewej? Tak, bo cały czas jest obok Ciebie musi być miejsce dla pasa jednego. Czyli tam dalej, nie? Okej. O i tu jest Twój wyjazd, pięknie. To czyli nie mogę się tu środka trzymać? W sensie środka... Środkowego pasa? A ile tam jest? 3 Twoim zdaniem? No. To przejdź tak jak przejechałeś, o. Tak? Będzie dobrze? No, tak. Dobra. Bo mówię, akurat tutaj jest bardzo szerokie rondo i niektórzy jak jadą na wprost, po prostu tną na wprost. No w chuj ludzi tu nie. No, a Ty musisz zachować te półkole na rondzie nadal, ok? Okej, dobra. Myślałem, że sobie mogę przeciąć tak jak BM-ką, To jak BM-ką będziesz jechał albo tipperem, dobra? To wtedy tak, Klipery też tak ten? tipper, Aha. tipper, czyli te, wiesz, wywrotki. Aha, to na rondach zawsze trzymać lewą. Jak jedziesz na wprost, to normalnie lewy pas, nie? Do jazdy w lewo albo na wprost. I teraz taki właśnie temat, i to ten temat on mi tak przypadkowo wleciał, jak rozmawiałem, nie wiem czy to z Tobą, czy z innym z instruktorów, bo pytałem na temat egzaminatorów, a on zaczął mówić, że egzaminatorzy to są w ogóle inna bajka. Oni po prostu w momencie, kiedy zaczynają tą robotę, całkiem się odcinają od życia. Na Facebooku podobno któryś wszystkich znajomych pokasował. To może nawet ja Ci mówiłem. No nie wiem, wiem, że mi się to obyło i czy to jest prawda i czy tak jest. Bo oni to są inni ludzie. Jest w tym ziarno prawdy, tak. Czyli egzaminator nie mógłby mieć, powiedzmy, zażyłego życia towarzyskiego ze mną jako instruktorem w szkole, w której egzaminuję. Czyli na przykład nie możemy być najlepszymi kumplami, wiesz, w barze, pić piwka razem. Prikaz. Tak, oni nie mogą. Wiem, że jest egzaminator tutaj, który uczył. Miał znajomych na Facebooku innych instruktorów. W momencie, gdy został egzaminatorem, tak jak mówię, pousuwał ich ze znajomych. Kolejna sprawa, tak samo, jeśli egzaminator widzi, że kursant jest nie wiem, jego sąsiadem, kuzynem, znajomym, nie powinien wtedy egzaminować danej osoby. Czyli po prostu on musi zgłosić to do swojego przełożonego. Słuchaj, ten i ten Kowalski, czy tutaj Smith, to jest mój kuzyn i wtedy przydzielany jest mu inny egzaminator. Wszystko na ten temat. Następna Mańka. Ja jako Polak zapytam. Słuchaj, były tutaj jakieś przypadki typu korupcyjnego? Były w Londynie na instruktorach i egzaminatorach na osobówki.
Chyba Hindusi. Były, wiesz co, nie wiem jaka nacja. Były, mało tego, był tu kiedyś taki instruktor, nie pamiętam czy on w Northampton, czy w Kettering, czy w Wellington, nieważne. Był instruktor, który bardzo tak sprytnie podchodził do tematu, mianowicie kursantowi mówił, że zna egzaminatora. Jeśli zapłaci mu konkretną kwotę, to on to zda. Więc ten kursant płacił konkretną kwotę, jakąś tam, nie wiem jaką, szedł na egzamin, natomiast to była bajka. Ten instruktor nie znał tego egzaminatora, więc jeśli ta osoba zdawała ten egzamin, no to on miał kasę w pieniędzy. Jeśli nie zdawała, to po prostu jego tłumaczeniem było, a to nie ten egzaminator, podmienili, następnym razem będzie ten, który powinien być. Ale on po prostu, podobno z tego co wiadomo, został złapany i już nie uczy. Dobra. A chcesz wiedzieć, jak został złapany? No oczywiście. Jeden z kursantów, który płacił mu, raz oblał, drugi raz oblał, trzeci i się wkurzył i poszedł w końcu do egzaminatora zapytać, który to jest ten, co ma się podzielić z tym. No to nie. I tak się wydało. A ja jak zaczynałem jazdy na ciężarówce, zaraz jak potem zdałem, w 2014 roku, to chyba byłem na stawce właśnie przez agencję 11,75. W którym? W 2014 to zobacz, teraz za niedługo średnia krajowa tu w Anglii będzie wyższa niż jak ja robiłem na ciężarówce tak naprawdę 10 lat temu, nie? To zacytuję może tak. Jeśli ktoś z Was myśli o tym, żeby zrobić prawo jazdy na pojazdy ciężarowe, to nie czekajcie. Wiele osób, które nauczyłem i zdarza mi się spotykać, na przykład tak jak Ciebie dzisiaj, ale mówię, to są jakieś inne osoby i mówię, jak? Powiedzmy, że to jest po pół roku, po roku. Mówię, jak? Mówi Marcin, żałuję, że tak późno. Żałuję, że czekałem. Głównie to są takie osoby. Oczywiście na pewno będą osoby, które odchodzą od tego, zajmują się czymś innym, ale jeśli ktoś ma jakby taką ciągałkę do tego, myśli o tym, zastanawia się nad tym, nie czekajcie, róbcie to teraz. Ja Ci powiem, to świetna prawda, bo ja tak samo w jakimś czasie, z początku to też tak miałem chwilę, Boże, czy to mi było potrzebne, a później myślę, no czemu to wcześniej zrobić, najwyżej mógłbym zrezygnować. Dokładnie. Ale zacząć spróbować tego wcześniej, a nie największy błąd, to ludzie się boją zmian, zasiedzą się w jakimś kurniku zapyziałym. Tak zwany comfort zone mamy. I nie wyjdzie Ci z tego. I jest ciężko to dobrze, a co ja będę szukał, co tego i właśnie, i to jest najgorsze, a później jak już patrzysz z perspektywy czasu, po co mi to było? Trzeba było prędzej, by był dalej, a teraz jest... Tak, dlatego ja mówię typowo o takich osobach, gdzie mają to gdzieś w tyle głowy. Myślą o tym, zastanawiają się, to z reguły osoby takie, które chcą to zrobić, potem jedynie, wiesz, jak odczekały jakiś czas, żałują tylko, że po co tak długo czekałem, czemu to przesuwałem w czasie. No dobrze. A teraz zapytam taki instruktor poważny, to bo jakieś hobby ma może? Coś masz hobby? Co cię... Hobby? No mam. Grasz. Gram. Grasz. Jak ktoś oglądał mój poprzedni film, to było o zespole i tam w Ashbourne był wymieniany zespół Ashbourne. Ty byłeś kim tam? Byłem tam perkusistą. Jak po angielsku jest perkusja? Drums. On the drums. Drummer. Też jesteś tiktokerem. Wiesz co, pomysł TikToka powstał tylko i wyłącznie po to, by pomóc osobom, które chcą się uczyć. Jak nie wiem, czy zwracałeś uwagę, jeśli ktoś zwrócił uwagę, pierwsze filmiki są typowo takie instruktażowe, pomocnicze. Potem to troszeczkę śmiechu wchodzi, ale nadal próbuję, żeby to było wszystko edukacyjne, z małym uśmiechem. A jak Cię tam znaleźć na TikToku? Wiesz co, wystarczy znaleźć, chyba wpisać instruktor HGV, instruktor HGV. Ja taki za bardzo Ci powiem TikTokowy nie jestem, ale tam te shorty sobie czasami tam Cię znalazłem. Tak, bo to jest szybkie, łatwe, idzie nagrać takiego TikToka, wiesz, momentalnie, tak jak Ty teraz kręcisz wideo, no to jednak Tobie to jeszcze troszeczkę potrwa, zanim to wszystko zrobisz, a te TikToki to jest takie, wiesz, moment, nie? No. Tak, czyli muzyka, granie w zespole, a TikToki typowo jako, powiedzmy, edukacyjnie, tak pomocniczo, o. No jeszcze tak zapytam, a z Polski skąd Ty jesteś? Ze Śląska. Górnego, Dolnego? Górny. Górny Śląsk. Oberschlitzen. Godosz czy jak? Nie godą, bo nie muszę, ale rozumiem. A, rozumiesz.
Dobra, słuchaj, nie będę Cię dłużej męczył tutaj, bo wiadomo... Nie ma problemu. Swoją szychtę, że tak powiem, dzieci czekają, jak po śląsku dzieci. Dzieci, bajtle. No, bajtle czekają w domu, Bajtle i jak jeszcze tam jakieś jedzenie było takie śląskie. Szama? Nie wiem. Ale nie takie pyzy czy coś, jak coś też jest... Pyzy? No nie wiem, jak Pyzy, nie wiem. Kardynadle? O, To są mielone, to tak. kardynadle czekają w domu i dlatego... Kapusta, golonka i zasmażka, ja. Także tym akcentem kończymy. Ja podlinkuję, można podlinkować chyba Twój kanał TikToka. Co chcesz? Jasne, że tak. Jak ktoś ma jakieś pytania, zadawać pytania. My się żegnamy i do zobaczenia w moich następnych odcinkach, które już powinny być z Ukrainy, jak przeżyję. Na razie, hej. Siema, bajo! Bajo. Dobra.